Good morning Italy, po włosku buongiorno Italia, po polsku dzień dobry Włochy, zapraszam. Dla osób, które nie wiedzą, już mówię, że po prostu pijemy najpierw wodę, a później pijemy kawę. Wodę się pije po to, żeby wypłukać wszystkie smaki z ust i delektować się espresso. Też to jest jeden z sekretów z życia Włochów. Na zdrowie. Ile można wypić kaw w ciągu dnia? To zależy od człowieka. Ja wypijam 3 kawusie, 3 espresso. 2 łyczki, koniec i pokażę. Dzisiaj mamy cudowny dzień. Nie ma za mocnego słonka. Niebo jest pokryte takimi chmurami. Tutaj w oddali jakiś pan pracuje na polu. A znajduję się, kochani, na obrzeżach mojej dzielnicy Rzymu, która się nazywa Ostia Antyczna. Razem z wami przejdę w jakieś ciekawe miejsce, usiądę i porozmawiamy o życiu Włochów. Zdradzę wam 10 sekretów o życiu Włochów. Osoby, które mnie nie znają, to już się przedstawiam. Jestem Ewa, we Włoszech mieszkam od 1989 roku. Przyleciałam do Włoch prosto z Warszawy, a konkretnie przyleciałam do Rzymu. Tutaj zaczęłam pracę i tutaj cały czas mieszkam i żyję. Wyszłam za mąż, skończyłam studia. Oczywiście muszę zaznaczyć, że wyszłam za mąż za Włocha, więc w moim domu gości kuchnia włoska. Gotuję codziennie po włosku makarony, mam styl życia włoski i prowadzę 2 kanały kulinarne polskie, które się nazywają Mangiare Łewki i Przepisy jak u babci. Linki na te kanały zostawiam wam tutaj w opisie tego filmu. Postanowiłam jednak iść i z wami rozmawiać, bo jestem na takiej fajnej drodze, że nie ma takich wybojów i mogę swobodnie się patrzeć w kamerkę i rozmawiać. W każdej rodzinie włoskiej znajduje się kawiarka włoska, w której robi się z rana kawę i kawa wydziela taki specyficzny zapach w mieszkaniu. Także jak się budzimy, to sam ten zapach nas budzi. I często ludzie nie robią kawy w automacie, a mają, tylko robią w tej kawiarence, bo to jest przecudowny zapach. Zapach kawy i szum kawy, jak wychodzi z tej kawiarki i robi tak, ostatni tak jak wychodzi, to robi ból, 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 ból i wyjdzie. I to jest najpiękniejszy taki szum. No i każdy Włoch, jak mieszka w jakimś większym miasteczku, czy w jakiejś wiosce, ale jest taka większa, jest bar, czyli il bar, czyli po polsku kawiarenka, gdzie idzie i wypija drugą kawę. Jedną w domu, a drugą kawę w tej kawiarence. Jak wygląda kawiarka, to wam wstawię zdjęcie tutaj. I jaką kawę ja piję w barze, czyli w kawiarence, też wam wstawię taki mały urywek. Zobaczcie, to jest moje espresso. Powiedziałam espresso przedłużone, czyli lungo i tak wygląda. I to jest mała taka filiżaneczka. Zobaczcie moje ręce, jak wygląda. No i przed espresso wypiję sobie wodę. Drugą rzeczą, czyli drugim sekretem z życia Włochów jest to, że Włosi lubią się spotykać ze swoimi przyjaciółmi i spędzać czas. Czy to wyjście do restauracji na dobrą kolację, czy to wyjście do pizzerii na dobrą pizzę. Lubią się też bawić, ale to załączam do tego właśnie drugiego sekretu. Trzecim sekretem życia Włochów jest to, że bardzo dużo Włochów uprawia sport. To nie dotyczy ludzi mieszkających w miastach, ale to całego społeczeństwa. Jest teraz taka kultura, że ludzie wychodzą z domu, idą na salę gimnastyczną, ale teraz jest bardzo modne chodzenie z kijkami, tak jak ten pan.
i organizują się takie grupy wyjścia z kijkami. Weźcie mi, napiszcie nazwę tego chodzenia z kijkami, jak to się nazywa, tutaj w opisie tego filmu. Ja wiem, ale chciałabym, żebyście wy mi napisali. Po angielsku nie potrafię dobrze to wypowiedzieć, więc lepiej, żebym ja nie mówiła. A ja chodzę, ale bez kijków. Tutaj następny człowieczek sobie poszedł i uprawia sport. O, zobaczcie, po tych dróżkach to i spacerują z kijkami, i ludzie spacerują z pieskami, oraz są osoby, które biegają. Tutaj na tym polu znalazłam taki kawałek pnia i ja sobie usiądę na nim w taki sposób, żeby słonko nie raziło kamerki, i będę wam dalej nagrywać, bo zobaczcie, jakie piękne słonko wychodzi spoza chmur. Także będzie cudowny dzień. Fajnie, bo ja zrobiłam pranie i mi pranie wyschnie. Muszę zobaczyć, czy tutaj nie ma mrówek, żeby mnie czasami nie zaatakowały. No jakoś tam usiądę, może z tej strony. Też patrzeć, czy nie ma za dużej trawy, bo wiecie, tutaj też są takie węże jadowite. Ale o wężach dzisiaj nie będę opowiadać. Czwartym sekretem będzie to, że tutaj we Włoszech jest taka moda, że bardzo długo pary chodzą ze sobą. I często bywa tak, że chłopak mieszka u rodziców, dziewczyna mieszka u rodziców i chodzą ze sobą gdzieś tak 10 lat, 15 lat. I po 15 latach on się oświadcza, że się pobiorą. Chłopak się oświadcza dziewczynie, bo tak to są narzeczeństwem. Dopóki nie zrobi tych oficjalnych oświadczeń, to są takim narzeczeństwem. Się mówi, że bardzo długo Włosi siedzą u rodziców. To prawda, siedzą na garnuszku rodziców. Napiszcie mi tutaj w komentarzu, czy w Polsce też jest teraz taka moda, że zanim mężczyzna się ożeni, to mieszka do tego momentu u rodziców. Czy na przykład wychodzi z domu, jak zaczyna pracować i wynajmuje mieszkanie. Bo tutaj mężczyźni normalnie pracują, normalnie funkcjonują, ale wracają do mamuśki i goszczą się u rodziców, czyli śpią, opierunek, jedzenie, spanie, wszystko. I czuje się jak wolny ptaszek. Elegancko wychodzi z dziewczyną, bez żadnych problemów. No dobrze, idziemy do następnego punktu. Piąty punkt, czyli sekret życia Włochów jest to, że Włosi są bardzo hałaśliwi, bardzo głośni. I kiedy my to usłyszymy? My usłyszymy, jak przyjeżdżamy do dużych miast i słyszymy, jak ludzie głośno mówią, jak głośno mówią w restauracjach. Często jak bierzemy samoloty i wchodzi grupa Włochów, to tylko Włosi rozmawiają w samolocie, a inne narodowości siedzą cicho. Ja mówię to z własnego doświadczenia, bo jak przyleciałam tutaj do Włoch pierwszy raz w życiu w 1989 roku i do momentu wyjścia za mąż, czyli do 2005 roku, ale męża poznałam w 2002 roku, to ja całe życie latałam samolotami do Polski. I latałam samolotami linii polskiej, polskie linie lotnicze albo włoskie linie lotnicze. Patrzę, bo coś na moją nogę chodzi. Albo latałam też do Berlina różnymi właśnie liniami. I muszę wam powiedzieć, że jak wchodzili Włosi do samolotu, to był taki gwar, jakby to się dzieci zebrały i tylko bla 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 bla, oni między sobą, a gdzie lecisz, a muszę się przesiąść, a siadają przy oknie, a ktoś tam miał siedzieć, po prostu tak to wygląda. I jeszcze jedno, jeżeli będziecie w jakimś dużym mieście i zobaczycie jakiś taki stragan z warzywami, to zwróćcie uwagę, jak Włosi krzyczą. Włosi, żeby sprzedać warzywo czy owoce, to bardzo krzyczą i cokolwiek, żeby sprzedać, to krzyczą, zapraszają swoich klientów do siebie. Jeden przez drugiego przekrzykuje. W Rzymie jest taki duże targowisko. Tam to jest taki krzyk, jak nie wiem. Oni tak krzyczą jak Turcy. Turcy też krzyczą. Chciałam wstać, bo mnie muchy obsiadły na tym właśnie pięku, który jest za mną.
Szóstym punktem z sekretu życia Włochów będzie to, że Włosi lubią makaron al dente, czyli od dziecka dzieci jedzą makaron al dente. Makaron al dente to znaczy ugotowany na pół twardo. I jeżeli ugotujesz makaron bardzo miękko, a w Polsce się tak gotuje, to Włoch tego makaronu nie ruszy. Jeżeli trafi się Ci klient w restauracji Włoch, a ugotujesz makaron al dente, to on po prostu Ci zwróci ten makaron. Tak to wygląda z Włochami. Dlaczego jemy makaron al dente? Bo makaron jest lepiej trawiony przez nasz organizm. Dlatego się je go al dente. I dzieci od urodzenia jedzą taki makaron. Pierwsze co zaczynają jeść, to właśnie jest ciut makaronu na talerzyku dla małego dziecka. I tak dziecko delikatnie uczy się jeść ten makaron już z serem parmezano. Dzieciom malutkim, które już mogą jeść makarony, daje się makaron polany leciutko oliwą z oliwek i ciut tego sera parmezano. Musicie wiedzieć taką rzecz, że ser parmezano jest bardzo zdrowy w porównaniu z serami takimi miękkimi, bo on jest leżakowany, ma dużo witamin i przede wszystkim ma kalcium, czyli wapno, a wapno jest potrzebne dla rozwoju kości dziecka, no i dla ludzi, dla każdego człowieka jest wapno potrzebne, żeby dobrze się czuć, bo inaczej nas dopadnie co? Osteoporoza. Dobra, wracamy do następnego punktu. Siódmym punktem na moim filmie i siódmy sekret życia Włochów to będzie to, że żaden Włoch nie posypie makaronu z rybami z serem parmezano. Widzicie, cały czas jesteśmy przy tym serze. Ser możemy sypać wszędzie, ale nie na ryby. Oczywiście są teraz takie dania, gdzie ludzie wymyślają i robią eksperymenty ser i ryba, ale tradycyjny Włoch nie zje makaronu z rybami i z serem. I jesteśmy cały czas przy jedzeniu, bo jedzenie jest najważniejszą częścią życia Włochów. Czyli ósmy punkt to jest to, że przy jedzeniu, przy obiedzie jest butelka wody obowiązkowo i może być ciut wina, czyli ćwiartkę wina mogą sobie wypić Włosi do obiadu i później dalej iść do pracy. To jest normalnie w każdej restauracji, każdy może sobie wypić to winko i w domach tak samo ludzie piją wino domowe. No ale to nie jest to, że ktoś tam się upija, tylko po prostu to jest tradycja Włochów, że się pije wodę do obiadu i wino, albo białe, albo czerwone, w zależności od tego, jakie jedzenie się podaje. Jeżeli jemy mięso białe i ryby, to podajemy białe wino, a jeżeli jemy baraninę, mięso wołowe i jeszcze jakieś inne mięso, czyli wieprzowinę czy cielęcinę, to podajemy w zależności. Można podać białe wino, ale można też podać wino czerwone. A latem, żeby się ochłodzić, to często ludzie piją wino lekko musujące, czerwone, takie, no nie czerwone, tylko to jest różowe, rosato się nazywa. Wino rosato, jak traficie, to ono jest właśnie lekko musujące. A przed zjedzeniem obiadu można sobie wypić aperitivo. Okej, dobrze powiedziałam, dobrze. Chciałam Wam powiedzieć, że Włosi bardzo lubią zwierzęta w domach. Sprawdziłam teraz statystykę z 2024 roku. To jest szok, co ja przeczytałam. Nie uwierzycie. We Włoszech ludzie w domach mają 8,8 tysięcy psów, a 10 przeszło milionów mają w domach kotów. A łącznie wszystkich zwierząt domowych z jakimiś tam rybkami, świnkami, chomikami, psami, kotami i innymi gadami
We Włoszech w domach wiecie ile jest? 65 milionów. To są statystyki z 2024 roku. No bo my jesteśmy teraz w 2025 roku. Więc możecie sobie wyobrazić, jak dużo ludzi trzyma zwierząt w domu. Ale nas tutaj we Włoszech jest bardzo dużo, bo Włochów jest ponad 60 milionów mieszkańców. Wszystkich, łącznie z wieloma narodowościami, czyli ja jestem Polką, ale też mam obywatelstwo włoskie, ale chodzi mi o to, że wszyscy jacy mieszkają we Włoszech, to jest ponad 60 milionów. No to nie ma się co dziwić, że 65 milionów jest zwierząt w domach. Więcej niż ludzi. To teraz nasuwa się taka właśnie ciekawostka. Ile sklepów zoologicznych we Włoszech? Zaraz ja się zapytam w Google'u i Wam zaraz odpowiem. Ale fajny wiaterek i słonko wychodzi i zachodzi za te chmury. Sprawdziłam teraz w Google'u, jaka jest statystyka, jeżeli chodzi o sklepy dla zwierząt, czyli zoologiczne, gdzie sprzedają żywność dla zwierząt i wszystkie produkty, oraz sprawdziłam przedsiębiorstwa, które produkują rzeczy dla zwierząt. Więc we Włoszech statystyka jest z 2022 roku, więc jest troszkę do tyłu, nie jest tak bardzo aktualna, no ale nie wiem, czy się tak dużo zmieniło. W każdym bądź razie przedsiębiorstwa, które produkują żywność i inne rzeczy dla zwierząt różnego rodzaju, jest 27 000. Natomiast sklepy, które sprzedają jedzenie i różne rzeczy dla zwierząt, różnorodne, to jest 5 000 tych sklepów na terenie państwa Włochy. Na całym terenie. Państwo Włochy to nie tylko Włochy do Kalabrii, ale też wchodzi w państwo Włochy, Sycylia i Sardynia. Nie mylcie sobie, że to są dwa różne państwa, bo są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że Sardynia to jest częścią Włoch, czy Sycylia jest częścią Włoch. Często ludzie to mylą. Nie mylcie też z wyspą Korsyka, bo to już należy do Francji. To teraz niech ktoś sobie porówna, ile zwierząt trzymają Polacy w Polsce. Weźmy pod uwagę psy i koty. No i ogólnie, i jak sobie to porównacie, to możecie zobaczyć, jaka jest tutaj różnica. A jakby ktoś chciał, to niech mi to napisze w komentarzu. Rzucam Wam okiem na pogodę, jaką mamy. O, słychać szum samolotu, bo tam w oddali mamy Fiumicino, miasto Fiumicino, gdzie jest słynne lotnisko. Jeżeli ktoś przyleci z Polski czy z innego kraju, to wyląduje na lotnisku Fiumicino albo na drugim lotnisku, trochę oddalonym od Rzymu, który się nazywa Ciampino. A tak w ogóle to Wam powiem, że tam daleko, nie wiem, czy mi się uda przybliżyć, pogoda jest, ale może przybliżę trochę. Widać, o widzicie, pokażę Wam palcem, gdzie ten mój paluszek, nie widać go. Tam daleko są góry Apeniny. I tam są właśnie miasteczka, które się nazywają Castelli Romani. I jest słynne jedzenie w Castelli Romani. Tam warto pojechać i zwiedzić, jeżeli jesteście samochodem. Jeżeli masz jakieś pytania co do życia Włochów, to proszę napisz mi to w komentarzu. Nagram filmik, odpowiem Ci na to pytanie. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie pytania. Ty i inni, którzy mnie oglądają z różnych części świata. Powtarzam, ja tutaj we Włoszech mieszkam 36 lat. Tutaj pracowałam w restauracjach, w różnych restauracjach w samym centrum Rzymu. Poznałam kulturę włoską, zwyczaje. Mam męża Włocha, gotuję codziennie po włosku i jestem zintegrowana z tym krajem. Na początku dużo rzeczy mnie zaskakiwało, a teraz nic mnie nie zaskakuje.
ale to, co mnie zaskoczyło i to, co zaobserwowałam i jaka jest różnica między życiem Polaków a Włochów, będę Wam to mówić na filmach. No i tak jak dzisiaj to, co pomyślałam, to Wam przekazałam na ten film. Jakiś włos mi tutaj podszedł pod nos. Dobra, słuchajcie, no dobra, to będziemy się żegnać. Jeżeli Ci się film podobał, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz i jest jeszcze taka funkcja podbijania filmu, czyli podbijasz film, przyciskasz. Podbijanie filmu może być tylko 3 razy w tygodniu na 3 różnych filmach. Każda osoba może zrobić. A dlaczego ja o to proszę? Dlatego, że to jest wszystko ważne dla promowania tego filmu przez algorytm YouTube'a. Każdemu życzę miłego dnia, radosnego, szczęśliwego. I co? Oglądajcie mnie, polecajcie, udostępniajcie. Widzimy się na następnym filmie. Ciao, 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 belli. No i tak jak powiedziałam Wam, mieszkamy blisko lotniska i takie samoloty nad nami latają.